Tak jest, proszę Państwa. Cześć, siemanko. Mam tu paczkę, która czeka na mnie już od ponad miesiąca na otwarcie. Aż nawet się zakurzyła. Ostatnio byłem bardzo nie zaobserwowany, tylko zaabsorbowany. Także byłem ostatnio bardzo zaabsorbowany robieniem zdjęć otworkowych i pseudosolarygraficznych na tych aparatach i nie miałem czasu po prostu otworzyć tej paczki. A ta paczka jest też bardzo ciekawa. W sumie troszkę nawiązuje do tych Insta fotografii natychmiastowej otworkowej. Paczka przyszła z United Kingdom i jest w niej w środku bardzo ciekawy aparat. A dobieramy się do niej. Ja już ten aparat widziałem na internecie, wiem jak on działa, dlatego go zamówiłem, ale to będzie mój first look, pierwsze spojrzenie na niego. Co my tam mamy w środku? Pierwsze co? Instrukcja. Kto by czytał instrukcję? Następnie strzykawki. Po co strzykawki? Później się wyjaśni. I jest kamerka. Chodź do tatusia. No powiem wam, prezentuje się nieźle. Jest wykonany z plastiku prawdopodobnie, chyba to jest plastik. Tak mi się wydaje, tak, ale dość gruby, fajny. Jak widać ścianki są dość grube. Poziomice, mamy dwa gniazda na statywy, jedno i drugie. Oraz w taki sposób działa migawka, że odchylamy to i przekręcamy. Przekręcamy, teraz nam się naświetla, a z powrotem blokujemy. Ok, więc co to jest za kamera otworkowa i dlaczego ją zamówiłem? Pinsta jest to połączenie PIN, czyli pinhola i Insta, czyli instant photo, fotografii natychmiastowej. Ta kamera jest niezwykła, ponieważ gdy zamontujemy do niej papier fotograficzny, bo ona jest na papier fotograficzny, twórcy rekomendują, żeby zainstalować tam papier Ilforda pozytywowy. Dokładnie ten papier rekomendują, żeby tam zainstalować, czyli on jest w formacie ile? 4x5 cala. Idealnie tutaj wchodzi ten papier bez żadnego docinania. Filmik o tym papierze już zrobiłem jakiś czas temu, wam się tutaj wyświetli, więc możecie zobaczyć co to jest za papier. I gdy włożymy ten papier tutaj, oczywiście w ciemni, nie przy świetle, albo w worku ciemniowym, zamykamy, naświetlamy zdjęcie, a następnie za pomocą tych strzykawek wstrzykujemy do naszego aparatu wywoływacz, 2 minuty on się wywołuje, wysysamy z naszego aparatu wywoływacz, następnie przerywacz i utrwalacz. Po tym całym procesie otwieramy naszą kamerę i naszym oczom ukazuje się co? Zdjęcie w pozytywie. Ktoś nie ma ciemni fotograficznej, albo na przykład nie ma czasu, żeby bawić się w ciemnie, to tu ma wszystko pod ręką. Naświetlamy zdjęcie i wywołujemy je bezpośrednio w aparacie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się sprawdzało w plenerze. Nie mogę się doczekać, a zrobię pierwsze fotki tym sprzętem na tym papierze. Mógłbym użyć innego papieru fotograficznego, ale zdjęcia by były w negatywie, a ja chcę od razu mieć pozytyw, ja chcę mieć od razu natychmiastową fotografię otworkową. W końcu wybrałem się z moim Pinsa na mały plener i z strzykawkami, będę wyglądał trochę jak narkoman w żyłkę. Zamontowałem papier, możemy zrobić zdjęcie pierwsze, chodź. O, tu na tym kółeczku stań, na tym czerwonym kółeczku. O tak, żebyś stała stabilnie, no. Idealnie prosto, dobra. Minutkę, dasz radę minutkę tego trzymać? Się robi atak, dobra. Start. Najgorsze jest to, że zapomniałem jaką ma przysłonę kamera Pinsta. Wyszukałem na internecie, ChatGPT podpowiedział, że to jest przysłona F226. Na taką naświetlam. Papier ma czułość ISO około 5, więc czas naświetlania w słoneczny dzień wyszedł minutę, dość długo. Zobaczymy czy Lidusia da radę. 3, 2, 1, ja zamykam. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No to teraz idziemy dać w żyłę. Znaczy załadować chemię w sumie, tak? Przygotowałem strzykawki i każdą sobie podpisałem tutaj literką U, P i W, czyli wywoływacz W, przerywacz i utrwalacz, żebym wiedział co jest z czym. Wstrzykujemy najpierw oczywiście W, wywoływacz. Czy ja to dobrze robię? Czy ja w tą dziurę dobrze leję, czy nie w tą leję? Bo są dwie dziurki, nie wiem w którą lać. Musimy troszkę to wymieszać w środku. Idzie, ale brudna się zrobiła ta chemia. Po pierwszym użyciu taka czarna się zrobiła. Jakby zepsuta była, czy co?
Dobra. Wszykujemy teraz przerywacz. Trzeba delikatnie wszykiwać, bo mi się rozlewa wszystko. Jeszcze nie mam doświadczenia i praktyki. No ale przerywacz wychodzi jasny, czyli ok. Coś z wywoływaczem chyba. Przerywacz i utrwalacz. Zaraz zobaczymy, czy zdjęcie wyszło. No i utrwalacz, 2 minutki. Czas leci. To nic. A troszkę mniej się wyciągnęło niż się włożyło. Gdzieś tam część uciekła. Jak oceniasz? Fajne, Super, nie? trochę mokre. Mokre troszkę jest, ale jest kurde idealnie naświetlone. Pierwsze zdjęcie jest naprawdę udane. Jest dobrze naświetlone, dobrze wywołane. Fajna jest ta ramka w koło zdjęcia, taka a la vintage. Jestem naprawdę podekscytowany pierwszą fotografią. Chyba idziemy robić kolejne. Spróbujemy to wywołać znowu w tej samej chemii, w której wywoływałem pierwszą fotografię. Mam nadzieję, że ta chemia dalej będzie sprawna i można będzie zrobić na jednej chemii kilka fotografii. Ale już mniejszy kontrast niż w pierwszym zdjęciu, czyli ta chemia już słabiej działa. Ale jest dobrze naświetlone, fajnie, tylko trzeba często zmieniać chemię, bo ta już jest taka brudna, już słabo wywołują się te zdjęcia. 2 zdjęcia na jednej chemii można zrobić. Dzisiaj wywoływacz nie jest taki czarny jak gnojówka jak wczoraj, więc nie wiem, co się stało, że wczoraj był taki czarny. Może coś dzisiaj zepsułem, nie wiem, zobaczymy później. No i utrwalacz. Czyli w sumie takie zdjęcie, gdy robię wywoływacz, przerwać, utrwalacz, jest gotowe w około 5 minut. Wow, to jest to. To jest to. Kadr jest też ładny. Idealnie wieża się zmieściła w całości. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego raz wychodzi jasne, a raz ciemny. Teraz normalnie kawa wyszła. Kawa Inka. O, ale takie wyszło teraz sepi, takie żółtawe, nie wiem dlaczego. Coś chodzi o wywoływać pewnie. Ale naprawdę, to jest super efekt, podoba mi się. I retro zdjęcie. Ok, ostatni test jaki wykonamy to będzie test pre-flashingu. Kamera Pinsta ma tutaj wbudowane okienko do pre-flashingu. Pokażę Wam, przekręcamy to okienko w tą stronę i powoduje to, że do kamery dostaje się część światła, która nam wstępnie zaświetla papier fotograficzny. Pre-flashing służy temu, żeby wstępnie zaświetlić papier i spowodować, że on będzie miał większą rozpiętość tonalną. Przejścia między jasnymi partiami na zdjęciu a ciemnymi powinny być łagodniejsze i powinno być widoczne więcej szczegółów w cieniach. No, sprawdzimy to, czy to faktycznie tak zadziała. Więc teraz zrobimy 2 ekspozycje z tego samego miejsca. Pierwszą zrobimy bez pre-flashingu, a drugą spróbujemy zrobić zdjęcie z pre-flashingiem i później porównamy te 2 efekty. Pierwsza fotografia wykonana, to teraz musimy to wywołać. Wow, super wyszło. Jak sobie wstępnie patrzę na tą fotkę, która wyszła, no wyszła idealnie, idealnie naświetlona. No jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie teraz z tym pre-flashingiem, ponieważ widzicie już ten wywoływacz się zrobił jakiś brązowy, więc żeby wykluczyć, że chemia jakoś zadziałała inaczej, to wymienimy ją na świeżą, założymy nowy papier i zrobimy wstępny pre-flashing. W instrukcji obsługi Pinsta pisze, że pre-flashing należy zrobić świecąc latarką o mocy 1000 lumenów w ten otworek przez 10 sekund. Mam taką latarkę.
rowerową, która mi do tego posłuży. O, widzicie, ma mocne światło. Także zrobimy to teraz tak. Założę w worku ciemniowym papier i w worku ciemniowym od razu zrobimy ten pre-flashing, a następnie wykonamy fotografię i ją od razu wywołamy. Papier zamontowany. Obracamy okienko w stronę tego pre-flashingu i musimy zapalić latarkę. Jak to sprawdzić, czy ona świeci? Przez rękaw spojrzeć. Na 10 sekund. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jest. Pre-flashing zrobiony. I możemy... Oj, jeszcze nie możemy otwierać, pomyłka. Ale bym gafę strzelił. Musimy z powrotem okienko z pre-flashingiem przestawić. Dużo jest takich szczegółów, które mogą popsuć nam to zdjęcie. Tak jest. I również zaświetlamy 1,5 minuty, tak jak w pierwszą ekspozycji. Okej, no i zobaczmy co to wyszło, bo aż sam jestem ciekawy. Faktycznie. Jest różnica. Ale to w domu przy komputerze porównamy to. To jest zdjęcie bez pre-flashingu, a to jest zdjęcie z pre-flashingiem, czyli wstępnym naświetlaniem papieru. Jak widzicie, różnica jest widoczna. To zdjęcie jest takie bardziej kontrastowe. No mi się osobiście lepiej podoba niż to takie bardziej płaskie, które jest z pre-flashingiem. Choć tak naprawdę, zobaczymy to na ekranie, to jest zdjęcie bez pre-flashingu, to jest z pre-flashingiem. No jak widzicie, jak klikam, widać różnicę, ale czy faktycznie w tych cieniach widoczne jest więcej detali niż w tym zdjęciu bez pre-flashingu? No porównajmy sobie, na przykład powiększmy sobie tutaj ten fragment, gdzie jest nasz domek i tutaj zacieniona część tego domku. I to jest zdjęcie bez pre-flashingu, a to jest z pre-flashingiem. No niby jaśniej, ale czy więcej szczegółów widać? No, ciężko powiedzieć, mniej więcej to samo. Ale na przykład zobaczmy tu na trawce, na przykład tu. No delikatnie widać na tym ciemnym krzaczku, że tam więcej tych szczegółów jest. Ale to delikatnie, naprawdę. To trzeba się naprawdę przypatrzeć. Bardzo dokładnie. No jest delikatna różnica, ale to jest detal. Czy ja bym z tego korzystał? Raczej pewnie nie. Może na innym papierze fotograficznym może by było to bardziej widoczne. Chociaż nie wiem. Aż takim szpecem nie jestem. Zróbmy teraz szybkie podsumowanie naszej zabawy z Pinsta. Plusy i minusy kamery. Może zacznijmy od minusów. Minusem jest takim, że kamera śmierdzi wywoływaczem jakby ktoś tydzień czasu nóg nie mył po prostu. Myślę, że można to jakoś zniwelować. Kamera jest też brudna od wywoływacza, nie wiem czy to będzie widać na filmiku, ale takie ma białe plamy. I jeszcze jedna wada, do której mógłbym się przyczepić, to sposób otwierania tej migawki. Mam wrażenie, że gdy odsuwam tą blokadę, że ona się zaraz połamie, bo to jest plastik, że zaraz się połamie i nie będę mógł już zablokować tego pokrętła. Nie wiem czy tak jest, czy to jest wytrzymałe, czy nie. Na razie działa, nie urwało się. Ale to jest tak naprawdę czepianie się szczegółów i pierdół, bo sama zabawa z Pinsta była naprawdę przednia. To, że można sobie zdjęcie od razu wywołać, zobaczyć efekt końcowy, jest świetne. No, w ogóle klimat tych zdjęć jest niesamowity, bo każde z tych zdjęć ma wkoło taką ramkę, która powoduje, że mamy wrażenie, że to zdjęcie zostało wykonane 100 lat temu. Podobają mi się te zdjęcia, mimo tego, że odwrócone są lewo-prawo, horyzontalnie, ale no, nie można tego obejść, tak? Tak działa fizyka. Aha, ale jest główny minus tej kamery, jest główny minus. Niestety muszę powiedzieć o nim. Cena kamery Pinsta w podstawowej wersji wynosi około 160 funtów brytyjskich. Przy obecnym kursie to mniej więcej 830 zł. Cena papieru fotograficznego Ilford Direct Positive Paper w Polsce zaczyna się od około 259 zł za wersję. Dodajmy do tego jeszcze koszt dedykowanego wywoływacza i utrwalacza, więc robi się zabawa ponad 1000 zł, a może nawet i 1500. Z czego ostatnio patrzyłem, to w ogóle nie można dostać w Polsce papieru. Tego. No nie wiem, czy skończyły się zapasy, czy czekają na następne, czy po prostu już nie jest produkowany. Ale mi się jakoś udało go wcześniej kupić już dość dawno. No to co są główne minusy, tak? Ale zdarzyła mi się jedna też
śmieszna sytuacja podczas robienia zdjęć tą kamerą, ponieważ nie pomyślałem, że to z boku może dziwnie wyglądać, że ja z tymi strzykawkami coś tutaj robię i na placu zabaw dla dzieci podszedł do mnie pan i się zapytał, co ja tutaj z tymi strzykawkami robię, ale wytłumaczyłem mu, że to jest, że tutaj nie szprycuje się, tylko wywołuje zdjęcie, chyba zrozumiał, także naprawdę bardzo podobała mi się ta przygoda z tą kamerą. Myślę, że będę ją częściej używał, choć już pomału kończy mi się papier. Fajne jest to, że zdjęcia można robić w poziomie oraz w pionie. Nie trzeba docinać papieru, wkładamy papier i tylko robimy zdjęcie i od razu wywołujemy. No naprawdę jest to insta pinholowa zabawa. Polecam każdemu spróbować. To wszystko na dzisiaj. Siemanko, cześć.